Unia Europejska potrzebuje zmiany. Jak bardzo? Bardzo, odpowiadam. Co się powinno w niej zmienić? Wszystko lub prawie wszystko. Brzmi szokująco? Być może. Ale nie dlatego, że moje stwierdzenie jest nieprawdziwe, czy że nie ma faktów bądź argumentów, które by to potwierdzały, ale dlatego, że przez wiele lat o tym po prostu milczano. Nikt nic nie mówił, ani nie pisał. Unię trzeba było chwalić i kochać, a śmiałek, który by próbował sformułować jakiś kontrargument, natychmiast był przedmiotem obelg, drwin, a niekiedy czegoś gorszego. Jest skądinąd zastanawiające, że w naszych czasach, które tak niby bardzo promują krytykę, sceptycyzm, jakoś ta postawa nie obejmuje Unii Europejskiej. Sceptycyzm, eurosceptycyzm jest grzechem i to grzechem śmiertelnym. No ale ja się tym specjalnie nie przejmuję. Niemożebnie wielka ilość instytutów europejskich, katedr europejskich to są właściwie ośrodki unijnej propagandy i apologetyki. Ich wartość, ich dorobku jest znikoma bądź żadna. Pod tym względem przypominają instytuty marksizmu-leninizmu z epoki minionej. Ale jako się rzekło, my się tym nie przejmujemy i na serio rozmawiamy o Unii, bo to jest sprawa zbyt poważna, a wpływ Unii na nasze życie jest zbyt wielki, żebyśmy popadli w potulne milczenie. W ciągu długiej historii kraje zachodnie wypracowały kilka czy kilkanaście reguł, mechanizmów, zasad, na których powinien być oparty każdy dobrze funkcjonujący porządek polityczny, każdy dobry ustrój. Co to znaczy dobry i dobrze funkcjonujący? No, to znaczy, że jest sprawny, że instytucje działają bezkolizyjnie i że jest bezpieczny dla obywateli. No, na przykład taką zasadą jest zasada podziału władz i podziału kompetencji. Otóż twierdzę, że Unia Europejska działa tak, jakby tych zasad nie było. Udaje, że ich nie ma, albo je obchodzi, albo je ignoruje, albo je po prostu gwałci. I to jest rzecz zdumiewająca. Żeby nie być gołosłownym, zacznę od tego, co uważam, co według mnie jest bombą atomową instytucji unijnych. To jest coś, co znajdujemy już w pierwszym artykule Traktatu o Unii Europejskiej. W owym pierwszym artykule Traktatu o Unii Europejskiej czytamy o integracji jako procesie coraz ściślejszego związku między państwami. Coraz ściślejszy związek. W języku angielskim to brzmi ever closer union i ta fraza jest bardzo często wykorzystywana, używana i to używano z dumą. Proszę bardzo, oto integracja to jest ten nieustanny proces jednoczenia się. To jest tak jak jazda na rowerze. Cały czas trzeba kręcić pedałami, żeby wehikuł się poruszał.
Dlaczego jest to bomba atomowa? Jest to właściwie proste. W krajach, w państwach narodowych, w krajach członkowskich Unii obowiązują konstytucje i jednym z głównych celów tych konstytucji jest wyznaczanie granic władzy i granic kompetencji różnych ciał politycznych, organów państwa. A więc mówi się, że na przykład rząd może to, a to, ale tego, a tego robić już nie może. Parlament może robić to, ale tamtego nie. Władza sędziowska podobnie. Także bardzo ściśle są rozgraniczone kompetencje samorządu, władzy lokalnej i władzy centralnej. Władza centralna nie lubi, jak samorządy wchodzą w zakres działania i odwrotnie samorządy chcą mieć tę swoją zapisaną w konstytucji autonomię. Otóż, a zwłaszcza w krajach federacyjnych, takich jak Niemcy czy jak Stany Zjednoczone, to te granice między władzą centralną w Waszyngtonie czy w Berlinie, a władzą Stanów czy władzą landów w Niemczech, te granice są bardzo jasno określone i bardzo mocne. Pierwszy artykuł Traktatu o Unii Europejskiej oraz ta fraza o coraz ściślejszym związku między państwami jest właściwie zaprzeczeniem tej zasady, która funkcjonuje w instytucjach. To jest zachęta do łamania tych granic, do czynienia ich elastycznymi, rozciągania, przekraczania. No skoro my znajdujemy się w procesie coraz ściślejszej integracji, to te zmiany prędzej czy później nastąpią. Wobec tego możemy już teraz tylnymi drzwiami albo metodą faktów dokonanych stopniowo te granice przesuwać. To sprawia, że wszystko, co jest później napisane w traktatach, jest właściwie prowizoryczne. To znaczy już ten pierwszy artykuł usprawiedliwia wszelkie manipulowanie traktatem i traktatami na rzecz coraz ściślejszej integracji i zwiększania władzy instytucji unijnych. I teraz wyobraźmy sobie, gdyby podobne zdanie o coraz ściślejszej integracji, coraz ściślejszej jedności znalazło się w konstytucji amerykańskiej czy w konstytucji niemieckiej. To by oznaczało, że z czasem coraz większa władza przechodzi do rządu centralnego, a więc w Teksasie będzie coraz mniej Teksasu, a coraz więcej Waszyngtonu. Podobnie na Florydzie coraz mniej Florydy, a w Bawarii coraz mniej Bawarii, a coraz więcej Berlina. Oczywiście nic takiego się znaleźć tam nie może i nie znajdzie, bo nikt by do tego nie dopuścił. Rozpoczęłyby się bunty, a zresztą nikomu by nawet do głowy nie przyszło. Uznano by to za skandal, bo to jest skandal. Ale to, co jest skandalem w Stanach Zjednoczonych, w Berlinie, w jakimkolwiek innym kraju członkowskim Unii, okazuje się nie być skandalem w Unii Europejskiej, a nawet jest to pokazywane z dumą, a niekiedy z radością. Więc nie dziwcie się państwo, że Unia Europejska, jej instytucje coraz częściej, coraz jawniej obchodzą traktaty i łamią, bo to jest sytuacja niezwykle demoralizująca, a właściwie nieznośna. Te wszystkie instytucje unijne działają we wspólnym interesie, bo każdej z tych instytucji zależy powiększenie swojej władzy. Czy będzie to parlament, czy będzie to komisja, czy będzie to Trybunał Sprawiedliwości. One działają razem i nawzajem usprawiedliwiają swoje odchodzenie od litery i ducha traktatu. Jak powiedziałem, sytuacja jest nieznośna, bo właściwie nie wiadomo, do kogo się zwrócić.
Nie ma żadnej instancji, która by mogła tę rzecz wyprostować. Dlatego, kiedy słyszycie Państwo, że to wspaniale, że Europa się coraz bardziej jednoczy, że to jest w ogóle wydarzenie bez precedensu w historii kontynentu i będziecie Państwo słuchać lub oglądać polityków, albo dziennikarzy, albo aktorów, albo akademików, którzy z wielkim wzruszeniem i z rozmarzonym wzrokiem opowiadają o tym europejskim braterstwie, to proszę nie wierzcie w tym emocjom. To są niedobre emocje. Za tymi emocjami tkwi bardzo brzydka rzeczywistość. Rzeczywistość również groźna, niebezpieczna. To jest rzeczywistość chaosu, bezprawia i arogancji władzy. Dlatego pierwsza rzecz, która powinna się zmienić, należy wykreślić tę frazę o coraz ściślejszej Unii państw, o tej coraz bardziej i ściśle jednoczącej się Europie. To jest fraza szkodliwa. To jest fraza, która powinna być nie tylko wykreślona, ale zapomniana raz na zawsze. Traktaty należy uszczelnić w ten sposób, żeby już nikomu nie przychodziło do głowy postępować w ten sposób, czyli obchodzić literę, obchodzić zapisy i zwiększać prawem lub lewem, a częściej lewem swoją władzę. Tak dalej być nie może. To jest podstawowa sprawa każdego ustroju. Każda instytucja, każdy organ powinien działać tylko i wyłącznie w tym zakresie, jaki mu został zapisany. W Traktacie Unii Europejskiej artykuł 5 właściwie o tym mówi. On mówi o zasadzie przyznania, zasadzie proporcjonalności i zasadzie pomocniczości. Z grubsza sprowadza się do tego, że instytucje europejskie mają działać wyłącznie mają wyłącznie te kompetencje, jakie zostały im wprost czarno na białym przyznane w traktatach. No ale co z tego, jeśli jest to zapis papierowy? W państwach członkowskich trybunały konstytucyjne, tam gdzie są, wielokrotnie powstrzymywały rządy czy parlamenty od przekraczania granicy własnych kompetencji. Wielokrotnie. To jest praktyka, którą znamy również u nas. Natomiast nigdy nie zdarzyło się jeszcze, nigdy się tak nie zdarzyło, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powstrzymał Komisję czy Parlament od przekraczania swoich kompetencji. To pokazuje, że tę instytucję należy gruntownie zreformować. I zaczynamy właśnie od tego.